Historia pieniądza zaczęła się mniej więcej 6000 lat przed naszą erą. Wcześniej istniał system barterowy. Środkami wymiany były przyprawy, broń, sól czy muszle, zwane płacidłami. Pierwsze prawdziwe pieniądze pod postacią monet powstawały z elektrum. To był stop złota i srebra w VII wieku przed naszą erą w Lidii. To jest dzisiejsza Turcja. Równocześnie na podobny pomysł wpadli Grecy, którzy bili monety ze srebra. Pieniądz zmieniał się przez tysiąclecia. Pod postacią banknotów papierowych pojawił się po raz pierwszy w Chinach w VII wieku naszej ery pod panowaniem dynastii Tang. Barter nie zniknął, a i do dzisiaj w pewnych specyficznych sytuacjach jest wykorzystywany. W końcu pojawił się pieniądz pod postacią zapisu elektronicznego, który krąży pomiędzy rachunkami bankowymi. I dziś prawdopodobnie stoimy w przedsionku rewolucji w świecie płatności. Na horyzoncie pojawia się pieniądz cyfrowy banków centralnych, tak zwane CBDC – Central Bank Digital Currency. CBDC to ma być nowa forma pieniądza wydawana w formie cyfrowej przez Krajowy Bank Centralny, która ma służyć jako środek płatniczy i przechowywania wartości. Każdy obywatel ma mieć do niego dostęp. Będzie miał rachunek w banku centralnym, nawet jeśli nie będzie miał konta w banku komercyjnym. Wyobraźmy sobie Polskę w roku 2035. Pan Jacek wychodzi po zakupy. Idzie do lokalnego dyskontu, robi zakupy i płaci smartfonem. Wszystko przebiega tak jak dziś, z tą różnicą, że podczas płatności pan Jacek uzyskuje dostęp do swojego rachunku w banku centralnym i płaci pieniądzem cyfrowym banku centralnego. Pieniądz cyfrowy banków centralnych będzie miał unikalne cechy: ostateczność rozrachunku, płynność i integralność. Będzie środkiem płatniczym w zaawansowanym stadium rozwoju, odpowiednim dla nowoczesnej gospodarki, przekonują analitycy Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Warto zauważyć, że w publikacji Banku Rozrachunków Międzynarodowych jest mowa głównie o przewagach CBDC nad prywatnym pieniądzem. Bank ten nie rekomenduje wycofania gotówki z obiegu. Prace nad pieniądzem cyfrowym banków centralnych trwają od 2014 roku. Dynamiczny rozwój kryptowalut sprowokował banki centralne do przyjrzenia się technologii rozproszonych rejestrów. Jest to technologia, która pozwala tworzyć rozproszone bazy zaszyfrowanych danych wykorzystywane m.in. w płatnościach. To na niej oparty jest Bitcoin. Pionierem w zakresie pracy nad CBDC był Ludowy Bank Chin. W ślad za nim poszedł w 2015 roku Bank Anglii, dołączyły do tego peletonu banki centralne z Kanady i Singapuru, Szwecji, Danii i Japonii. Globalnie prace nad CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, rozpoczęły się po kryzysie finansowym w latach 2007-2009. Wśród krajów, które zdecydowanie pionierowały w tym zakresie, były Chiny, ale również Bahamy i Szwecja. Wśród tych trzech realne wdrożenia miały miejsce w Chinach, gdzie w dalszym ciągu trwają pilotażowe rozwiązania w tym zakresie, oraz na Bahamach, gdzie jest to już pełnoprawne rozwiązanie płatnicze. Szwecja do tej pory nie podjęła się pełnoprawnego wdrożenia swojej e-korony. Raczej bank centralny wykazuje w tym daleko posuniętą powściągliwość. Okazało się, że w pieniądzu banków centralnych nie da się zastosować rozwiązań znanych z kryptowalut. Co prawda systemy płatności oparte na technologii DLT mają swoje zalety, jak niepodważalność zawartej transakcji, to mają także wady i ograniczenia, np. w zakresie szybkości transakcji. Dlaczego banki centralne zaczęły pracę nad CBDC? Oficjalnie wymienia się kilka powodów. Jednym jest po prostu chęć zastosowania nowoczesnych technologii w tradycyjnym świecie finansów, co ma prowadzić do zwiększenia efektywności płatności i obniżenia kosztów transakcji. Jeszcze innym pragnienie odpowiedzi na spadek znaczenia gotówki i przygotowania alternatywnego rozwiązania, które może rywalizować skutecznie z prywatnymi kryptowalutami takimi jak Bitcoin czy Ethereum czy stablecoinami. Przypomnijmy, że to zapowiedź prowadzenia przez Facebooka stablecoina o nazwie Libra spowodowała w 2020 roku przyspieszenie prac nad detalicznym CBDC.
Podstawową przyczyną, dla której banki centralne pracują nad swoimi rozwiązaniami CBDC, mówimy tutaj o ponad 100 banków centralnych na całym świecie, jest zachowanie konkurencyjności środków płatniczych, jakie one oferują, czyli tradycyjnie gotówki, w coraz bardziej cyfrowym świecie. Banki centralne odczuwają presję ze strony tzw. stablecoinów, czyli kryptowalut powiązanych z stałym kursem z walutami fiducjarnymi i w celu konkurencji z nimi proponują swoje rozwiązania. Banki centralne stanęły przed pewnego rodzaju konkurencją ze strony prywatnych wydawców pieniądza cyfrowego i jednocześnie mają presję ze strony społeczeństwa, żeby coś w tym zakresie zrobić. W związku z tym jest koncepcja, że banki centralne emitowały coś w rodzaju własnych kryptowalut, oczywiście w pełni regulowanych, pod pełnym nadzorem, z pełną identyfikacją tożsamości klientów. Także taka jest koncepcja. Natomiast przechodząc do praktyki, no to mamy bardzo pojedyncze przypadki zastosowania takich CBDC na świecie, bo to są Bahamy, to jest Nigeria. Natomiast w pozostałych krajach raz, że ze sceptycyzmem przyjmuje się tę koncepcję. W Stanach Zjednoczonych wręcz prezydent Trump zapowiedział, że nie wprowadzi, że nie zgadza się, że jest zdecydowanie przeciwny tej koncepcji. Narodowy Bank Polski obecnie nie planuje wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego. Bank uważa, że wszelkie potrzeby konsumentów i przedsiębiorców są zaspokajane bez konieczności emisji CBDC. Poza tym wyniki prowadzonych przez NBP analiz wskazały na brak wyraźnych korzyści z wprowadzenia CBDC w Polsce w stosunku do czynników ryzyka związanego z jego emisją dla gospodarki, obrotu pieniężnego i systemu finansowego. NBP zastrzega, że jego stanowisko w tej sprawie może ulec modyfikacji, jeśli będzie to uzasadnione. A teraz garść statystyk. 81% banków centralnych poczyniło pewne kroki w kierunku stworzenia CBDC. Od 3 do 5 lat horyzont ewentualnego wprowadzenia CBDC do obiegu. 106 nad tyloma projektami CBDC pracowały w 2024 roku banki centralne. 15 tyle CBDC zostanie uruchomionych do 2030 roku. 7,8 miliarda. Taki ma być wolumen transakcji dokonanych przy użyciu CBDC w 2031 roku. Warto zagłębić się w to, jakie rodzaje CBDC mają powstać i na jakich zasadach mają funkcjonować. W założeniu mają istnieć dwa rodzaje pieniądza cyfrowego banków centralnych, przeznaczone dla płatności detalicznych, czyli dla konsumentów, oraz dla płatności wysokokwotowych, czyli głównie dla instytucji finansowych. Narodowy Bank Polski wykazuje raczej sceptyczną postawę wobec waluty cyfrowej Banku Centralnego. Z czego ta postawa wynika? To przede wszystkim sceptycyzm obywateli oraz brak jednoznacznych zalet, jednoznacznych korzyści dla społeczeństwa z wdrożenia tego rodzaju rozwiązania przy bardzo licznych społecznych obawach z tym związanych. CBDC to na razie jest koncepcja, która niespecjalnie gdzieś została wdrożona na świecie, ale o co w niej chodzi? Mamy od lat widoczny bardzo duży boom na rynku kryptowalut. To już nie da się ukrywać, że to jest coś, co zmienia naszą rzeczywistość. Banki centralne generalnie planują dwa modele emisji pieniądza cyfrowego. Pierwszy oparty na rachunkach prowadzonych dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w banku centralnym. Drugi oparty na emisji tokenów, czyli cyfrowych monet. CBDC może w swojej konstrukcji opierać się na technologii rozproszonych rejestrów, ale też na innych rozwiązaniach. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak CBDC będzie w praktyce wyglądało. Raczej to będzie na zasadzie wymiany pieniądza elektronicznego bankowego na pieniądz cyfrowy emitowany przez banki centralne. W tym przypadku najbliższa perspektywa to Europejski Bank Centralny. Pieniądz cyfrowy banków centralnych może występować w dwóch podstawowych wersjach, jako pieniądz programowalny i jako pieniądz związany z celem. W tym pierwszym rozwiązaniu twórca pieniądza umieszcza zasady nim rządzące wewnątrz pieniądza i wtedy na przykład płatność za obiad dziecka na szkolnej stołówce dojdzie do skutku dopiero, gdy ono go rzeczywiście odbierze. Z kolei w drugim przypadku pieniądz jest owinięty w reguły jak cukierek w papierek, co zapewnia większą elastyczność. W kontekście życia społecznego i gospodarczego możliwość programowania CBDC daje wielkie, nieograniczone wręcz możliwości. Umożliwia na przykład wygaszenie pieniądza w określonym momencie, czyli może to być pieniądz z terminem przydatności do wydatkowania.
Możliwe będzie programowanie pewnych kwot pieniądza cyfrowego w ten sposób, by mogły zostać wydane tylko na opłacanie konkretnych wydatków. Na przykład urząd będzie mógł je wydać tylko zgodnie z zamówieniem publicznym, a osoba korzystająca z opieki socjalnej tylko na rachunki i jedzenie. Wielu ekspertów twierdzi, że właściwie zaprojektowany pieniądz cyfrowy banku centralnego może być smarem dla machiny nowoczesnej gospodarki i może rozwiązać wiele problemów. Pamiętacie pana Jacka, który poszedł na zakupy? Panu Jackowi spaliło się mieszkanie. Cyfrowe pieniądze banku centralnego, który ma na rachunku, to pieniądze od opieki społecznej, które będzie otrzymywał, dopóki nie wyremontuje mieszkania. Pan Jacek dostaje miesięcznie tyle, by starczyło mu na wynajem mieszkania i jedzenie. Pieniądze na jego rachunku są tak zaprogramowane, że nie może ich wydać na nic innego. Na przykład na e-papierosy. Panie Jacku, może to dobry moment, by rzucić szkodliwy nauk? Warto dodać, że na dziś mówi się o korzystaniu ze zagregowanych i anonimowych danych przez europejskie banki centralne przy ewentualnym stosowaniu CBDC. To oznacza, że identyfikacja stron transakcji jest niemożliwa. Takie zasady mają obowiązywać w przypadku cyfrowego euro. Dużo mówi się o możliwości programowania CBDC w celu wydatkowania świadczeń socjalnych tak, by nie mogły być marnotrawione. Zaprogramowanie pieniędzy od opieki społecznej w ten sposób, by mogły zostać wydane tylko na żywność czy opłacenie rachunków, jest w interesie wszystkich i instytucji publicznych, i podatników, i biorców pomocy, ale budzi wątpliwości, czy nie godzi w wolności obywatelskie. Pamiętajmy, że pieniądz cyfrowy banku centralnego jest tylko narzędziem, które jest dopiero w fazie projektowej. To ludzie decydują o tym, w jaki sposób projektują narzędzia, w jaki sposób tych narzędzi używają. To, że CBDC można programować, oznacza, że będzie miało takie funkcje, jakie nada mu twórca. Ważne jest też, żeby, jeśli taki pieniądz powstanie, jeśli wejdzie do obiegu, szanował prywatność użytkowników i dawał im poczucie bezpieczeństwa.